Witam. 21 listopada 2023 rok. Mamy godzinę 18:39. Jest troszeczkę później, ale tak wygląda właśnie kosmogram. Oczywiście yerba mate króluje i moja ulubiona Amanda. Dzisiaj piję właściwie przez program, który obejrzałem z panem Cejrowskim i mówił o Argentynie. O kłopotach Argentyny i jak Argentyna, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie z tych kłopotów, które ma i takich niedomówieniach. Nie wiem, czy pamiętacie pana Petersburskiego, Tango Milonga. To właśnie on był autorem, ale jego syn przyjechał tutaj w pewnym momencie miał programy, chyba w telewizji albo gdzieś, ale nie chodzi o to, żeby spojrzeć na ten kraj, który był mlekiem i miodem, płynący. W dodatku bardzo dużo Polaków tam wyemigrowało, nawet mam tam rodzinę od dawien dawna i bardzo dużo żołnierzy generała Maczka i z dywizjonów tych lotniczych. Bardzo dużo wylądowało właśnie w Argentynie ze względu na to, że kojarzyła się z bardzo dobrym miejscem. No i to jest przecież także polska rodzina. Amandę produkowana jest dlatego ją piję, ale w dodatku nie smakuje ta yerba. To są wszystko tutaj naczynka moje i to jest takie duże, wielkie. A to jest właśnie pana Cejrowskiego. Nie wiem, czy będzie widać, czy też nie. Chyba tak. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. To jest kupione przez moją córkę. Dla mnie oczywiście, no ale ja wolę to, bo popatrzcie różnicę, trochę malutka. A ja lubię yerbę, wyjątkowo lubię. To nie jest naczynie, to jest naczynie przygotowane na yerbę, ale ja nie lubię z tego yerby przechowywać, tak żeby jakby ktoś się dziwił. Tutaj jest Palo Santo, oczywiście one nie wszystkie są z Palo Santo, to jest Palo Santo. Teraz tak, no wróćmy do kosmogramu. Co jest najciekawsze w tym, że Dwada Somsa jest wagi, czyli kończymy zabawę z Skorpionem. Jest to najbardziej perfidny moment w całym znaku Skorpiona. Dlaczego? Kończy się już i zmienia się diametralnie na następny znak. Dlatego też w tej lunarnej rozpoczyna się troszeczkę wcześniej, później to w zależności od roku. Tutaj nie można brać pod uwagę tego systemu, ale w rzeczywistości najgroźniejszym punktem jest wyjście ze znaku wagi do Skorpiona i teraz wyjście ze Skorpiona do znaku Strzelca. Jest to wyjątkowo trudne, zarówno dla psychiki i dla nas, i pod każdym względem, nawet pogodowym, ciśnieniowym, każdym. Ja zawsze współczuję tym osobom, które się urodziły w tym ostatnim dniu Skorpiona, ponieważ przede wszystkim są chorowite i takie delikatne. To jest ze względu na ich strukturę życia i no, muszą się zastanowić, co mają robić. Ja zawsze mam problemy z tymi osobami. Teraz jeżeli chodzi o tą Argentynę, no ta Argentyna znowuż przed problemami. My też jesteśmy przed problemami i te problemy coraz bardziej się będą nawarstwiać do właśnie ruszenia Strzelca. Ja nie pamiętam o której, ale gdzieś koło 15 rozpoczyna się już Strzelec. No i rozpocznie się zupełnie inne nowe życie, ale mówimy jeszcze o Skorpionie. Teraz tak, co ma lunariusz do solariusza? Solariusz jest systemem
który jest podłączony pod kalendarz i pod dzień, czyli tam, gdzie Słońce jest, w takiej dładzie jest. Lunariusz to jest od nowiu do nowiu i oczywiście bierze się pełnię pod uwagę. Są to jakby dwa zagadnienia, ale najważniejszym zagadnieniem jest to, że Skorpion w tej chwili ma swoje bardzo dziwne znaczenie, to tam gaduła gada, ma bardzo silne znaczenie w kosmogramie, ponieważ możemy naprawić swoją duszę czy też działania i uwydatnić sobie te cechy, które byśmy chcieli się pozbyć. Z kolei już Strzelec daje nam rozmowę naszą z naszym sercem i z Twórcą. To są dwa różne zagadnienia. Każdy okres, każdy solariusz i każdy lunariusz ma zupełnie inne działania pod względem psychiki, psychologii, socjologii, medycyny, wiele rzeczy. W tej chwili właśnie mój przyjaciel, który jest pod znakiem wagi, będzie miał właśnie lada moment, właśnie czekamy, chyba jutro będę już wiedział, kiedy będzie miał zrobione bypassy. Na pewno niektórzy wiedzą, o kogo chodzi. Ja nie chcę tutaj wymieniać, ponieważ nie mam zezwolenia, ale zresztą mam nadzieję, że on tutaj poprowadzi pewne sytuacje, które tutaj w offsetce, ja sobie nie wyobrażam, żeby go nie było w offsetce, chociażby nawet na telefonie, ale żeby jednak tą godzinę w miesiącu poświęcił nam, może nawet więcej, bo po pierwsze jest wspaniałym człowiekiem, to jest jedna rzecz, dwa, że jest wagą i przeszedł tego Skorpiona bardzo źle, no wiecie, że zawał się ma, to jest właśnie to, ale miał jeszcze przed urodzinami, a ponieważ jest końcową wagą, więc to dlatego się tak toczy. Mówię o takich rzeczach bardzo prywatnych. No ale trudno, trzeba czasami o tych prywatnych, żeby uzmysłowić, że astrologia sięga zupełnie normalnych ludzi i w rzeczywistości tych, którzy tutaj mam w czajniku wodę czystą, po to, żeby pociągać sobie yerbę, a ja siorpać. Oczywiście, że pozdrawiam wszystkich siorpaczy. Tak kiedyś powiedział, chyba to jest Czajnikowy, jeżeli się nie mylę, taki blog prowadzi, przemiły chłopak. Nawet konkretny, mnie się to podoba, ale właśnie ja zawsze szukam ludzi konkretnych, nieemocjonalnych. Nie lubię ludzi emocjonalnych, którzy, to jest najlepsze, to jest najwybitniejsze. Nie jest tak. Nie jest tak wcale najlepiej i szukam fachowców, którzy według zasady tej, no nie mojej oczywiście, że nic się nie stało, się zmieniło. Czyli łagodnego przejścia przez linię frontu. Ta, która właśnie dzisiaj, jutro nastąpi, tak, w południe. Znaczy no jeżeli południe jest 12 godziną, no to ale jeżeli dla kogoś południe jest do godziny 18, no to w trakcie, od 12 do 18, bo też kiedyś spotkałem, wie pan, ten czas to jest popołudniowy. Nie będzie. Ja wiedziałem, że od 16 już, bo zimą na przykład tak w tej chwili jest godzina tam po 18 już jest ciemno, a latem jeszcze daleko. Nie lubię tej pory roku. To jest taka już żeby były jak najbliżej te święta, pierwsze i drugie i znowuż lato. Nie to, że nie lubię zimy, to nieprawda, tylko nie lubię tego błocka takiego. I tej nieumiejętności zrozumienia całej przestrzeni. To niezrozumienie przestrzeni to jest najgorsza rzecz. Idąc dalej, no cóż, co gwiazdy pokazują, planety pokazują. Jest ta koniunkcja Marsa ze Słońcem, no to pobudza i właśnie
Cieszę się, że nic się nie wydarza. Nie wydarza się nic spektakularnego. Oczywiście w polityce bardzo dużo i takich dziwnych rzeczy wychodzą takie wpływy, co mnie najbardziej bawi, ten Marsz Kobiet, że wreszcie się dobiorą do tych osób, które przekroczyły swoją władzę. Panie władzo, nareszcie może pojmą niektórzy funkcję swoją i tą funkcję taką niefrasobliwą. Jak będziecie mogli, to obejrzyjcie ten ostatni odcinek pana Cejrowskiego. Ja nie pamiętam, jak ten drugi człowiek się nazywa. Nie wiem nawet. Bo ja ze względu na... to jest taki dialog. On mówi ze studia jakiegoś chyba, albo z Koszalina, chyba Koszalin, ale nie wiem, jakoś nie kojarzy mnie się ten człowiek z Koszalinem. Mnie się zawsze z Koszalinem kojarzy pan Sznuk. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja go pamiętam jeszcze z dawnych czasów, kiedy on prowadził dyskoteki i bardzo lubiłem, kiedy on prowadził dyskoteki. Nie byłem fanem dyskotek, od tego czułem. Ja byłem wtedy we Władysławowie i on prowadził, mieszkałem we Władysławowie wówczas długo, bo mieszkałem tam prawie 2 lata. Nie prawie, 2. I z Władysławowem związałem się niezupełnie, już tego nie ma, tej funkcji nie ma, tego wszystkiego nie ma. Stąd też są mi znane te sprawy Cetniewa no i mniej więcej, a nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale to kiedy indziej sobie porozmawiamy. Nie chcę teraz, tylko chcę rozmawiać dlaczego. Słuchajcie, ten poprzedni film, nie ten o apostole, tylko ten i jeszcze wcześniejszy, zmonetyzowano go. Czyli on musi iść do cenzury. Wyobrażacie? Obejrzyjcie go. Bardzo was proszę, jestem ciekaw, czy ten nie pójdzie do cenzury. Palnęłem jakieś słowo widocznie, które w tym algorytmie robi i teraz wam powiem, jaka jest różnica. Jeszcze poprzedni film nie był cenzurowany i on ma w tej chwili na koncie swoim 3,40. Poprzedni film, który był cenzurowany, mimo że ma prawie tą samą oglądalność, co ten 3,40, ma na koncie 0,05 groszy. Przecinek 0,05. No więc nie wiem, czy to jest, po setce to będzie grosz, 5 groszy, czy nawet mniej, czy pół grosza. Nie wiem, naprawdę bym musiał się jeszcze raz przyjrzeć, ale daję Państwu, jak to wygląda na YouTubie. Więc teraz komu oni sobie robią krzywdę? Bo za tamten nie przeprosili, za ten też przeproszą, podejrzewam. Zobaczymy, poinformuję. Ale na czym to polega? Nie wiem. Po prostu czasami się zastanawiam, czy jest w tym jakaś logika, czy jest jakiś sens. Jeżeli tam są dzieciaki, które bluźnią, czy osoby, które wulgarnie postępują, za jakieś słowa, przypuśćmy, ja już nie chcę wymieniać, bo zrobię taki film specjalnie, który jest synonimem. I zresztą ja uwielbiam to, dlatego też nie biorę się za to radio z moją koleżanką i lada moment możliwe, że zrobimy to radio, które jest wyłącznie oparte o synonimy, no i Stautingera, no co tu ukrywać, mistrza słowa, tak? No trzeba nauczyć się w pewnych, a może, no i co wam się kojarzy, jeżeli wejdziemy w erotykę, to bardzo może pobudzić wyobraźnię. Jeżeli będziemy nad morzem i może będziemy nad morzem, no to może dojadę do tego Władysławowa. Chociaż
O ja wiem, to nie jest moje miejsce marzeń. Moje miejsce marzeń jest Gdańsk, Sopot, Gdynia. Czy chciałbym tam mieszkać? Wiecie, ostatnio byłem, no nie jest to moje. Gdzie chciałbym pojechać? Nie wiem. W tej chwili to chyba nigdzie. Dlaczego? Dlatego, że świat się zmienił nieustannie. Właśnie to jest to, co pokazał ten Skorpion, co pokazały te ostatnie lata. To, co pokazał ten świat. Stałem się leniwy i rozsądny. I najgorsza rzecz, że w tym wszystkim jest to, że widzę ten świat zupełnie inaczej niż kiedyś. Kiedy byłem entuzjastą życia, tak dzisiaj jestem. Właściwie można by było powiedzieć, że parodystą życia. Ponieważ to, co się dzieje w otoczeniu, to jest chyba jakiś Orwell. Powiedziałem i nie skasuję. I Państwo wiecie czego. Wiecie, znacie ten film. Dla mnie jest to właśnie, i dlatego mówię o tej Argentynie, ponieważ Argentyna jest w tej chwili takim będzie możliwe, że wzorem. I o co mnie chodzi? Ostatnio przeczytałem Śpiącego proroka z Polski. Fragment, nie doczytałem tego. I on mówi o tej cudownej Polsce, o tej III wojnie i o tej, no już wiemy, że będzie pewnie obcięty ten film. No trudno. Ale za to zróbcie taki numer, że go obejrzycie 2 razy, to znaczy teraz i za tydzień, bo jeżeli będzie to za tydzień, zresztą jako może nawet go powtórzę, nie wiem, zobaczymy, jaki zrobię numer. Nie będę robił numerów, bo jak już kiedyś robiłem takie numery, nie wiem kiedy powstanie offsetka. Naprawdę z tą offsetką mam wielkie kłopoty, bo trzeba przeciągnąć ten kabel, nie to, że ten człowiek, już jest wszystko przygotowane, ale to wszystko mnie denerwuje, bo szkoła też ucieka. Kilka osób chce zadziałać gdzieś tam, ale najważniejsza rzecz, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, dlatego że prawdopodobnie zbierze się ta grupa nasza. To znaczy będę mógł zebrać tych ludzi, którzy chodzili, uprawiali astrologię, tak? Chodzili do profesora Leszka Weresa. Zbierzemy się i poopowiadamy sobie tutaj. Prawdopodobnie to będzie taka audycja, taki program, zobaczymy czy filmowy, czy niefilmowy. Ja będę dążył do tego, żeby oni też mogli się troszeczkę wypowiedzieć na niektóre tematy, dlatego że są to osoby wyjątkowo mądre. No między innymi Tadeusz pochodzi z tej grupy. Tadeusz jest jakby opoką tej grupy, dlatego że Tadeusz to był, to tak, raz przyjeżdżał do Łodzi, a raz przyjeżdżał do Poznania i to jest taki, zresztą z Tadeuszem będzie lada moment taki program, nie wiem, zobaczymy, krótki kilka filmów zbudujemy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przed następnymi wyborami, tak? Do tych gmin, czy tam do czegoś, nie wiem do czego tam. I do tego trzeba się przygotować. A Tadeusz jest wyjątkowym specjalistą od tego. Właśnie od tego. On ma, ale z tego doktorat. To jest tak, to nie jest tak, że to jest osoba tuzinkowa i on ma z tych zajęć i w dodatku on się zajmuje też przemysłem tym terytorialnym i to jest bardzo ważne i ja dlatego chcę go prosić o to, żeby to przelać na
astrologię, bo to jest najważniejsze, bo nie każdy potrafi swój zawód, swoje pragnienia, swoje życzenia przelać na rzeczywistość. O, powiedzmy, że tak, na rzeczywistość tą, która jest, bo to jest najtrudniejsze. Jak zrobić z tego, przypuśćmy właśnie z malarstwa, zrobić nagle dobra, obraz, który ma jakiś sens. No, o, tam się też buja. O, i teraz on ma sens. Jaki sens? Przypuśćmy, ja zawsze buduję obrazy na zasadzie skojarzeń. U mnie nie ma prostego, może przyjść 30 osób tutaj i każda widzieć co innego. Uwielbiam takie obrazy. Tych obrazów mam mnóstwo. Czy ja mogę pokazać ten obraz, ponieważ on jest nieskończony? Ale mogę. Dobrze, już jestem. I to jest ten obraz. Wiem, że pismo jest aramejskie. I teraz zobaczcie, co jest na dole. I pomyślcie, co to jest. Osoby, które są związane z numerologią, niech sobie pomyślą. Ja nie pamiętam, tutaj jeszcze będą podpisane cyfry, ale nie pamiętam tych cyfr. Jak skończę już ten obrazek, to będzie, ale jak będziecie wiedzieć, to napiszcie na dole, co oznacza tutaj te litery. Suma tych liter jest 91. Możecie opisać, bardzo, bardzo chętnie bym chciał, żebyście zrobili, a ja tutaj, to jest malarstwo, które mnie ostatnio, znaczy malarstwo to nie jest malarstwo, to jest coś takiego jak robił Mucha, tak, czyli właściwie etykiety, właściwie te szablony nie, bo to akurat nie jest szablonowe, ale to jest powiedzmy plakat czy jakiś, ale uwielbiam ten typ malarstwa, tego typu malarstwa pokazywałem wam z Saturna. Teraz będę budował lada moment Jowisza, a to jest taką odskocznią troszeczkę od tej takiej żmudnej pracy, bo dlaczego? Dlatego, że po prostu trzeba czasami mózg odmulić myślami, no nie tylko astrologią człowiek żyje, tak? I w dodatku te planety wszystkie, zwróćcie uwagę, są na górze. Tu. I buduje się tak po prostu jakby pociąg. Pociąg jest przerwany tutaj w wodniku, ponieważ w wodniku nie ma żadnej planety. Nieprawda, że nie ma planety, bo jest ta planeta, tylko ona jest zupełnie gdzie indziej. Jest tutaj. Uran. Jak pytamy się, jak ktoś mi mówi, że jest pusty sektor czy pusty dom, to ja zaczynam się śmiać. Teraz ostatnio czytałem w takiej gazecie łódzkiej, że tam jakaś dziewczyna chce zrobić jakieś spotkania astrologiczne, astrologów, bo nie ma, bo w Warszawie są. W Warszawie nie ma nic takiego, bo niby są szkoły, to Towarzystwo Astrologiczne i to Polskie Towarzystwo Astrologiczne, te dwie organizacje, one coś tam organizują, szkoły, nie szkoły. Możecie nawet znaleźć się na tych szkołach. Kiedy mówił profesor Leszek Werec na wykładach,
to było ziewanie, było sapanie tych organizatorów. A szef tego Polskiego Towarzystwa PTA, chyba tak, dokładnie pan Piotrowski po prostu wychodził i to udawał, że nie ma. A co najciekawsze, że w gazecie mnie to się bardzo nie podobało. W Nieznanym Świecie napisał, że był na jego wykładach. Być, a uczestniczyć w zajęciach jest zupełnie czymś innym. Być na szkole profesora Leszka Weresa, jednej czy dwóch, to jeszcze jest za mało. Ja akurat byłem na kilku szkołach, ale najważniejszą rzeczą, jaką jest, ponieważ ja wiedziałem, co będzie na szkole, ponieważ żeśmy rozmawiali na ten temat. Dlaczego? Łódź i Warszawa były najsilniejszymi ośrodkami. Oczywiście, że Poznań też był bardzo silny za Piotra, kiedy Piotr jeszcze żył, ale my z Piotrkiem się świetnie znaliśmy, świetnie uzupełnialiśmy. Witek oczywiście w Warszawie, ale ja z Witkiem bardzo dobrze współpracowałem. Zresztą do tej pory współpracujemy, mamy jakiś tam kontakt. Kolega Krusiński, który właściwie obsługuje wszystkie te tutaj nasze działania, ponieważ bez niego się nie uda, bo trzeba mieć program. Program kolegi Krusińskiego według mnie to jest ten właśnie, ten tutaj. Uważam, że jest no widać, ale nie wiem, czy ja to czy zobaczyć. Tutaj na dole. Tu mamy rozpiskę. Bardzo drobnymi licencja Ryszard Borowiecki. Właściciel tej kopii. Urania. Także dlaczego mówię, że jest najlepszy? Po pierwsze, umiejętność, są tu pewne wady, ale ja porozmawiam kiedyś tutaj z kolegą. Może się niektórzy nie zgodzą, ale wolałbym osobiście, żeby to Słońce było na miejscu Marsa, a Mars tutaj. Dlatego, że Mars wolniej się porusza niż Słońce. I wolałbym, żeby szedł Mars, znaczy Słońce szło po linii prostej. Nie skakało mnie w górę nagle, a Mars był. To są takie mankamenty. Tak jak tutaj Księżyc jest świetnie pokazany, Neptun jest wyżej. I nie wiem, czy Księżyc wejdzie tutaj przepraszam, wyjdzie, nie pamiętam, czy był Księżyc w koniunkcji, czy był Neptun i na dole Księżyc. Wolałbym, dlaczego? Dlatego, że te planety szybkie i miejsca, na przykład jeżeli jest koniunkcja, to tak jak jest w tych, nie wiem, czy to jest program amerykański, czy nie amerykański, wolałbym, żeby planety były po kolei, ale według starszeństwa. Teraz starszeństwo to nie jest to ustawienie tu. To nie jest to ustawienie to. Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, potem mamy Saturn, Uran, Neptun, Pluton. To nie jest tak. Najstarszą planetą jest Uran. Najmłodszą planetą, nie można tak powiedzieć, że planetą, bo to nie jest tak. Tylko są dwa światła, Słońce i Księżyc. Najmłodszą w tym układzie jest Merkury i Wenus. Dlaczego? Dlatego, że one się poruszają. Mimo to, że w sumie, jeżeli patrzymy na Plutona, Jowisza i Neptuna, one są równoznaczne. Jeżeli ktoś
zna mitologię dokładnie, to wie, o co chodzi. I teraz jeżeli robimy takie coś i teraz jesteśmy właśnie w tej ostatniej fazie, zamknięciu Skorpiona, możemy o tym mówić, dlatego że są to nie to, że wady, tylko psychika nasza musi pojąć jedną rzecz, że Jowisz, który dopiero będzie, i Pluton, który odchodzi już od swojej jakby jurysdykcji miesiąca, oczywiście tego solarnego, bo lunarny już jest, Jowisz. I teraz, czy Jowisz jest tylko, ma aureolę i włada wyłącznie tutaj na Ziemi. Nie na Ziemi jako Ziemia, tylko na Ziemi jako Ziemia, czyli glebie. Na morzu już kto inny włada i jeszcze jest ktoś, kto włada pod ziemią. Teraz, czy włada pod wodą? Bo jeżeli na ziemi jest ktoś, tak, kto włada tak jak Jowisz, czy on włada pod ziemią? Nie, już nie włada. Włada zupełnie kto inny. Czy jeżeli jest woda, to kto włada wodą? I czy to jest ta sama osoba? Bo w dawnej astrologii władał Jowisz. Teraz, jeżeli patrzymy na dzisiejszego Skorpiona, kiedyś władał Mars, czyli sam początkowy znak, który jest solarny. Bo kiedy jest solariusz, otwiera go 21 marzec, czyli wiosna, pierwszy dzień wiosny. I to jest początek pod względem ascendentu. I ascendent jest bardziej skojarzony z Marsem i Baranem. Z kolei descendent jest skojarzony bardziej z Wagą i Wenus. Wenus jest skojarzona bardziej z Plutonem, a w tej chwili właśnie Wenus jest tym przejściem, władczynią tej ostatniej dłady, która zmierza ku Jowiszowi. Bo kiedy ta dłada się zakończy, będzie właśnie już Strzelec. Czyli jutro o godzinie około 15. Bardzo zagmatwane, ale trudne, ale jeżeli tego się nie rozumie, to nigdy się nie zrozumie astrologii. Jeżeli ktokolwiek wie, o co chodzi, to wie. I wiem, że wszyscy wiedzą, tak zwani astrolodzy, którzy nawet robią te kosmogramy. Ja przyglądałem się ostatnio kosmogramowi, który był zrobiony przez tam kogoś. No po co komu opowiadać o nim? Sprawdza się, czy to jest ta osoba, ale nie ma sensu opowiadania o nim. Niech pokaże mu drogę kariery. Koniec. Najważniejsza jest droga kariery. No co zrobić, tak? I jeżeli ktoś przychodzi, to przychodzi z kłopotem i ten kłopot jest na podstawie złego wyboru kariery. No nie ma innego sposobu. Jaki jest inny sposób? To, że ktoś się wpląta w jakąś matnię czy coś, nieprawda. To nie jest tak. Jesteśmy zbudowani z tych 12 znaków. Każdy znak ma opiekuna. No są ci dwie planety, które powtarzają się, tak? Merkury i Wenus. Każda z tych planet ma swoje znaczenie i buduje jakiś
jakąś perspektywę nam. Jeżeli idziemy do przodu, to nie dlatego, że idziemy do przodu, bo już byliśmy kiedyś w takiej samej sytuacji za każdym razem. Czy co rok, czy co miesiąc, czy co 28 dni. Co 28 dni jest cykl miesiączkowy. Ten sam ból głowy, te same kłopoty. Jeżeli się nauczymy, jak wykorzystywać to i pozbawimy się tego lęku, tego bólu, tej historii, no ale to już należy na przykład do medycyny, tak? A medycyna w tym momencie, no ktoś powie, ale proszę pana, nie będę brać proszków od bólu głowy. Nie, medycyna wskazuje, jak masz się odżywiać. Inaczej odżywiasz się latem, inaczej odżywiasz się zimą. To ta cywilizacja współczesna, ta plastikowa, zbudowała to, że my dzisiaj możemy jeść banany przez cały rok. Kiedyś jedliśmy tylko na Wielkanoc i na Boże Narodzenie i okej. A tak to się jadło jakieś suszone owoce, jakieś suszone albo piło się to, co słyszałem niedawno, kompoty, tak, w wekach. I dzisiaj na przykład nie można kupić kompotu. Człowiek powiedział wyraźnie, nie ma w Polsce kompotu. Nigdzie nie można kupić kompotu. Jeżeli ktoś podaje mi obiad, to ja chcę wypić kompot. I faktycznie w współczesnych domach nie istnieje coś takiego jak kompot. Ja piję obecnie herbatę ziołową, owocową tak zwaną. Czy tam są pestki? Nie wiem. Piję yerbę. Yerba, nie wiem, czy zastępuje to. Yerba jest odpowiednikiem kawy. Już mam dość kawy, bo przecież piję ogromne ilości kawy. No więc czy kawa szkodzi? Nie wiem, czy kawa szkodzi, czy kawa nie szkodzi. Wolę yerbę. Wolę yerbę, ale musi być temperatura do tego. Tu piję wodę z termosu. Kiedy było lato, piłem wodę z butelki zimną. Nawet wolałem zimną dolać, bo jest świetna. Tu mam gdzieś chyba 70 stopni wodę, ponieważ w czajniku mam taką możliwość. Doprowadzenia wody do 70 stopni. To akurat tutaj, była taka głupia historia, używałem to jako redełko, ryłem dokładnie w świeczce i teraz pod wpływem temperatury wychodzi stearyna na wierzch, która nie jest szkodliwa, jakbym nawet połknął, by się nic nie stało. Stearyna chyba dla nas ma obojętny wpływ, no nie radzę, chociaż był taki okres, że lubiłem świeczki jeść. Chyba każdy miał taki okres. Grunt, żeby tylko nie jeść tych ołówków świecowych, bo nie wiadomo, znaczy tych współczesnych to bym nie radził, bo one mają, te dawne, to były barwniki spożywcze, to wiem o tym. Te, które były astry czy nie astry. Są takie dzisiaj też kredki czy ołówki, które są dla dzieci, że jak zje. Przecież moja znajoma nagle się patrzy, przedszkolanka i dzieciak siny i mdleje. Momentalnie pogotowie, to tamto, zabrali go na te pogotowie, a on już jak się znalazł tam i zobaczył tę rurę, którą mu chcieli wpychać, to się wyjmuje ten ołówek i się śmieje, mówi, to ja tego ołówka wiem. No i wszyscy zaczęli się śmiać. Lekarze, jeszcze wtedy byli lekarze. Pogotowi, nie ratownicy, jeszcze ratowników nie było, bo to były dawne czasy. No tak to się zakończyło. Także słuchajcie, tak to wygląda. Nie chcę dłużej przedłużać tej mojej rozmowy. Yerbę będę dalej siąpił sobie tutaj. Amandę oczywiście. Tak się firma nazywa, Yerba Mate. No cóż mogę Państwu życzyć? Szczęśliwego strzelca, który jutro już nastąpi. Oczywiście, że zrobię ten film o strzelcu, ale chcę życzyć, a tym osobom, które są właśnie teraz się urodziły, w tych ostatnich chwilach Skorpiona, bardzo proszę, uważajcie na siebie.
bądźcie ostrożne. Jeżeli macie jakieś kłopoty, możecie zawsze zadzwonić do mnie, porozumieć się ze mną. O. Muszę odebrać. No przepraszam, ale musiałem odebrać telefon, bo no to jest tak, widzicie. Zresztą zawsze, no ja nie kryję się, ale nie, no, powinienem rozłączyć telefon i nie trzymać się go tutaj, ale nie potrafię, bo potem jest mi kłopot, zapominam, że mam go uruchomić, no i się zaczyna cyrk. A tak to życzę Państwu przede wszystkim wspaniałego Strzelca. Już jest ten lunarny, ale rozpocznie się solarny. I to już jest to apogeum, którym można żądać. I naprawdę nauczmy się prosić kosmos, Stwórcę, Boga, Chrystusa. Jeżeli jesteście buddystami, to nie wiem, czy się mówi na Matkę Buddy, tak? Czy się prosi Matkę Buddy, bo też czy Buddę prosić, czy iść pod stópę i czy być pod ścianą płaczu i poprosić o łaskę, prawdziwą łaskę, którą możemy urealniać. To jest najważniejsze, że to, co chcemy, możemy tak wprowadzić się w taką wibrację, która nam pomoże w działaniu. I ta pomoc w tym działaniu i realizacji jest manifestacją. I tą manifestację możemy doprowadzić do perfekcji. Naprawdę. To jest ten miesiąc. Bo to jest miesiąc Jowisza. Jowiszowi dużo. Tylko musimy się nauczyć tego. Ja ostatnio słuchałem programu o różańcu. Nie dojechałem do końca tego różańca. Nie wiem dlaczego. No po prostu ciągle coś, tak jak teraz telefon, ciągle coś. No ale cóż, proście, a dostaniecie, tak powiedział. A w dodatku wczoraj robiąc apostoła Tomasza, i o tych Indianach czytając, czy to jest to możliwe? Jest. Wszystko jest możliwe. Ale prośmy o pokój, prośmy o to, żeby w naszych sercach była tylko radość i miłość. Do zobaczenia z Bogiem. No i tam zagadka. Jeżeli możecie rozwiązać, to bardzo Was proszę. Jeżeli możecie poszperać, poszukać, co to oznacza, to będę bardzo szczęśliwy, jeżeli tutaj napiszecie, albo może Wam kiedyś wyjawię, co to jest. Mnie zafascynowało to. Jest to słowo, a to jest cyfra. Jak dopiszę tutaj, to znajdę ten zapis gdzieś, to dopiszę tutaj te cyfry, to jeszcze raz pokażę, jeżeli nie odpowiedzi. A chciałbym, żebyście odpowiedzieli, bo no cóż, trzeba szukać z Bogiem.